Ok, jak już się uporaliśmy z tymi śrubami wewnętrznymi, robimy zewnątrz. Najpierw luzujemy naprzemiennie. Pewnie też nie dojdziemy, a jak? Także czeka nas zabawa oczkowym. Nie ma markera. Tutaj jest śruba jedna, druga. Poluzujemy najpierw. Luzuję tak po 1/4 obrotu, żeby nie pogiąć tego wszystkiego. A tu możemy wziąć sobie grzechotkę. Ok. Już puści to jeszcze po trochu. I luzujemy całość. Jak już poluzujecie, spokojnie 13 się sprawdza. Także to może ułatwić pracę. Łatwiej z dostępnością tego typu kluczy. To wykręcam. Dobra, udało się wyciągnąć cały element z tylnego cylindra. Powiem Wam szczerze, że to chyba będzie na dzisiaj koniec, bo tyle się namęczyłem, żeby go stąd wydostać. Śruba jest tak długa, że no nie chciała wyjść praktycznie. Było z tym sporo ćwiczenia. To jest żart inżynierów chyba. Z tym powinno pójść znacznie lepiej, bo w razie czego odkręcimy sobie tutaj ten element i pójdziemy dalej, to będzie więcej miejsca, ale tutaj to był po prostu jakiś szok. Jakoś udało mi się to wyjąć. Mam nadzieję, że tu nic nie ucierpiało za mocno. Oznaczyłem sobie tutaj komponenty. Słuchajcie, ponumerowałem, wyjąłem pręty, te laski sterujące, zaznaczyłem, którą stroną były w dół włożone i gdzie powinny trafić. Tak samo te tuby ochronne do nich, to wszystko będzie trzeba wyczyścić i ogarnąć, ale tak mnie umęczył ten cholerny rocker, że po prostu masakra. Ale dobra, mamy to wyjęte. Nie wiem, może będę musiał pokombinować, żeby tą śrubę jakoś podszlifować trochę z góry, żeby chociaż milimetr sobie dodatkowy dać, bo boję się, że montaż tego będzie jakimś hardcorem. No nic, na razie to wszystko wędruje do pudła i zajmie się, to samo zrobię na przednim garku. Najpierw trzeba ustawić zawory w najniższej zamkniętej pozycji. Jak już to zrobimy, to będzie można rozkręcać. Otwiera, zamknął się wydechowy. Oba są zamknięte teraz. Moja
Otwiera się wydechowy. Zamknął się. Otwiera się dolot. Zamknął się. Teraz powinno być ok. Zobaczymy. Sprawdzamy teraz na szybko. Zdejmiemy zaślepki i zobaczymy, czy pręty różno się poruszają. Ok. Zdemontujemy sobie osłony. Zobaczymy, jak sytuacja tutaj może nam się przedstawiać. Jedna. O. Mamy to. Dobra, i teraz sprawdzamy, czy laska swobodnie chodzi. Mówię, a co powracać. Zbrodnie. Te lagi muszą się obrać. Ok, jeszcze przed demontażem tutaj korpusów popychaczy i samych popychaczy doszedłem do wniosku, że wyosiowałem tą kropkę tutaj z linią na płycie olejowej. Nie mogę tu znaleźć znacznika, więc dodatkowo zaznaczę sobie jeszcze dodatkowe położenie koła względem łańcucha w tej pozycji, a później już wracając do, jak będę montował, to sprawdzę sobie, czy wszystko wróciło na miejsce. Mam nadzieję, że to mi się tu sprawdzi. To zaznaczę czarnym. Dokładnie tu, gdzie ząb dotykał. Mam nadzieję, że to widać jakoś na filmie. W miarę. O. Dokładnie jest ząb i oczko, które chodzi łańcuch tutaj. Na tej dolnej. O tutaj. Będzie widać, że ten konkretny ząb ma trafić tutaj z powrotem w to oczko. To powinno być ok. Ok. Najpierw luzujemy śruby. Staramy się krzyżowo. Tu jest 3/16 imbus. Nie są mocno dokręcone. Delikatnie z każdej strony. Tutaj sprawdzi się długi imbus. Jest dość ciasno. Na razie, żeby to poluzować, żeby się nie pogięła ta pokrywka. O, ciasno to wchodzi. Tutaj kulka będzie potrzebna. Jakaś długa przedłużka. Trzeba pomału pracować z tym. No to nam nie wejdzie tutaj. A poszukam narzędzia. O, poszło. Ktoś to dość niefortunnie tutaj się siłował albo nawalił tyle kleju, że szkoda gadać. Będzie trzeba to ładnie wszystkie te śruby trzeba tutaj będzie oczyścić i doprowadzić do jakiegoś sensownego ładu. Bo kurde, wstyd, że ktoś tak to zapuścił. No ale co zrobisz?
to jest. Ciasno to dosyć. No ale z git. Idzie. Kręcimy resztę jeszcze. To też się nie zmieści. Cholerstwo. No ale jaja. To chyba nasadka pójdzie lepiej. Ciężko to się robi, też musiał sporo kleju wrzucić. Widać ile kleju natomiast. Będziemy wszystko czyścić. Przerwę to na razie odkręcę. Dobra, pod koniec już palcami to wszystko luzujemy. Szykujemy sobie jakąś miejscówkę, żeby to odłożyć. I teraz tak. Zdejmujemy całość. Ja o-ringi zostawiam na razie w środku. Później je będę wymieniał. I teraz jedna z pierwszych, najważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić, to usunąć tutaj te wąsy. Trzeba to oderwać, żeby to delikatnie bardzo, żeby to nie wpadło do środka. Wywalamy to i mamy spokój. I teraz drugi. Dobra. Bezpieczni. Później to wszystko trzeba będzie wyczyścić. Ok. Popychacze mają tutaj taką płaską powierzchnię z tej strony i z tej. I teraz one są blokowane przez taki pręt tutaj metalowy. Jego należy stąd delikatnie bardzo wyjąć. O, udało się. I teraz mamy dostęp do popychaczy. Tutaj w oleju są. Będziemy mogli je wyjąć do inspekcji. Bardzo ważne, żeby zapamiętać zarówno pozycję, bardzo ostrożnie, pozycję, a także sposób, w jaki były umiejscowione, z której strony był otwór i tak jak wyjdą, tak samo będą musiały być wsadzone z powrotem. O, z jednej strony nie ma dziury, z drugiej jest, znaczy otwór. Tak samo będziemy je instalować. Ja na razie tak to zrobię, żeby Wam to coś więcej pokazać. O, dobra. Teraz będę miał dwie ręce wolne. Zdejmujemy popychacz. Bardzo delikatnie, równo trzeba go wyjąć. Się podciśnienie robi. Należy sprawdzić powierzchnię tutaj, czy nie ma żadnych zadrapań, uszkodzeń, czy łożysko dobrze pracuje. Jeżeli nic się nie dzieje, to odkładamy go, zapamiętując pozycję. O, ja tu sobie to wcześniej przygotowane miejsce. I teraz drugi. Wyjmiemy. U mnie obydwa w tylnym cylindrze skierowane są otworem w tą stronę, otworem do mnie. I tak samo muszą wrócić. Wyciągamy go. Sprawdzamy jak sytuacja. Czy nie ma śladów jakichś. Nie wygląda to źle. Łożysko bardzo fajnie pracuje. No są jakieś tutaj takie kreski. Trochę śladów jest, ale chyba będą jeszcze ok, tak jak wyszedł, tak go wkładamy, tutaj odkładamy na miejsce. No teraz światło nam już się dostało.
to sobie umiejscowię.